Dzień dobry, tym razem zaserwuję Wam prezentację i jazdę testową Audi Q8 e-tron. Zapraszam. Wersja po liftingu z nową nazwą nie zmieniła się jakoś diametralnie, ale Audi poczyniło sporo modyfikacji w napędzie. Ale zanim przejdziemy do spraw technicznych, wspomnijmy co nieco o zmianach wizualnych. Na pierwszy rzut oka w porównaniu do swojego poprzednika zmiany wydają się być dosyć niezauważalne. Jednak udoskonalenie wielu aspektów znacząco poprawiło to, co jest kluczowe w przypadku elektrycznych samochodów, czyli opór powietrza. Teraz w przypadku wersji z tradycyjnym nadwoziem współczynnik oporu powietrza wynosi 0,27, a w przypadku wersji Sportback 0,24. Dla tak dużego SUV-a, który mierzy 4915 mm długości, 1937 mm szerokości i do 1633 mm wysokości, te wartości są dość imponujące. Co więcej, dzięki zastosowaniu wirtualnych lusterek, opór aerodynamiczny, a co za tym idzie także hałas generowany przez przypływające powietrze, został znacząco zredukowany. Ale czy te lusterka mają sens? Chyba wolałbym nieco więcej hałasu i kilka kilometrów mniej zasięgu niż obraz z kamer, który na pewno nie jest wygodniejszy i prostszy w percepcji niż z tradycyjnych luster. Najbardziej denerwowało mnie to, że obraz na ekranach jest nieruchomy, to jest nie mogę zerknąć niżej, dalej czy wyżej, po prostu poruszając głową. To bardzo denerwujące, na przykład podczas cofania, gdy chcę zerknąć jak daleko jestem od krawężnika. Zmiany objęły również reflektory i oświetlenie. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jest podświetlany grill single frame. Nie jest to jednak tak wyraziste jak w nowej BMW serii 7, lecz jest dość subtelne i moim zdaniem nawet estetyczne. W górnej części grilla umieszczono źródło światła, które delikatnie oświetla całą konstrukcję w subtelny, ale zauważalny sposób. A co znajdziemy we wnętrzu? Zacznijmy od bagażnika, który jest bardzo praktyczny, jak na auto elektryczne, przestronny. Pojemność w wersji standardowej wynosi od 569 do 1637 litrów, a w wersji Sportback od 528 do 1567 litrów. Zmiany we wnętrzu pojazdu są subtelne i przeważnie ograniczają się do detali, które zwrócą uwagę wprawnego obserwatora. Dodano nowe wkładki dekoracyjne wykonane m.in. z ekologicznej tkaniny, a osłony klamer pasów bezpieczeństwa zostały wyprodukowane z materiałów pochodzących z recyklingu. Zaktualizowano też system i ofertę, co oznacza, że teraz wiele funkcji, takich jak Audi Virtual Cockpit, jest dostępnych w standardzie. Nadal jest to bardzo komfortowy i niezwykle przestronny samochód, oferujący dużo miejsca zarówno na przednich, jak i tylnych siedzeniach. Zapraszam do obejrzenia wnętrza w detalach, a potem przejdziemy do napędu oraz jazdy testowej z pomiarem zużycia energii w różnych warunkach drogowych. W gamie dostępne są trzy warianty napędowe: 50, 55 oraz S. Wersja podstawowa oferuje imponującą moc 340 koni mechanicznych i moment obrotowy wynoszący aż 664 Nm, przy czym akumulator trakcyjny ma pojemność 95 kWh brutto. To pierwsza istotna zmiana, ponieważ dzięki zastosowaniu nowej technologii i zoptymalizowanej chemii ogniw
W połączeniu z nowym zarządzaniem bateriami udało się zwiększyć gęstość energii o około 20%. Dodatkowo przeprowadzono zmiany w układzie ogniw, przechodząc od tradycyjnego warstwowego układu do układu pryzmatycznego. Wszystko to pozwoliło na umieszczenie większej liczby ogniw w tej samej przestrzeni, co oznacza, że teraz podstawowa wersja Q8 e-tron wyposażona jest w baterię o tej samej pojemności, co wcześniejsza wersja flagowa. Model 55, czyli ten testowany, ma napęd o mocy 408 koni mechanicznych i momencie obrotowym 664 Nm. Natomiast topowa SK ma aż 503 konie mechaniczne i 973 Nm momentu obrotowego. Dwa mocniejsze warianty posiadają baterię o pojemności 114 kWh brutto. A jak to się przekłada na osiągi i zasięg? W najmocniejszej wersji przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zajmuje 4,5 sekundy, a prędkość maksymalna została ograniczona do 210 km na godzinę. Zasięg na jednym ładowaniu to 513 km w wersji Sportback ze względu na nieco niższe opory powietrza i przy zastosowaniu najmniejszych felg w ofercie. Jeszcze lepszy zasięg ma wersja 55 do około 600 km w wersji Sportback. Na zasięg wpływa oczywiście wiele czynników, takie jak lusterka czy wielkość felg, ale jak to wygląda w rzeczywistości? Do testu otrzymałem wersję 55 z tradycyjnym nadwoziem. Podczas testu było bardzo ciepło, więc klimatyzacja działała cały czas. Nie oszczędzałem również na innych funkcjach. W końcu to luksusowy Audi Q8 e-tron, a nie oszczędna i budżetowa Dacia Spring. Zapraszam zatem na jazdę testową i pomiar zużycia energii w mieście, na drogach podmiejskich i na trasie ekspresowej. W każdym przypadku pokonam po około 10 km. Pomówmy zatem o pieniądzach. Cennik startuje od kwoty 353 000 zł za odmianę Advanced z napędem w wersji 50 o mocy 340 koni mechanicznych. Za ten sam poziom wyposażenia z napędem 55 o mocy 408 koni mechanicznych i większą baterią zapłacimy 381 100 zł. Topowa wersja SQ8 o mocy 503 koni mechanicznych to koszt 444 300 zł. Czy to dużo? No na pewno nie mało, ale spoglądając na konkurencję, niekoniecznie z segmentu premium, oferta Audi nie wydaje się wcale przesadzona. Oczywiście jak to w Audi, wyposażenie opcjonalne jest niezwykle bogate i obejmuje mnóstwo ciekawych gadżetów, pakietów i rozwiązań, więc końcowa cena na poziomie powyżej 500 000 zł nie jest problemem. Ale skoro bazowy Ford Mustang Mach-E GT startuje od 395 850 zł, trudno mówić o cenie Audi, że jest przesadzona. Reasumując, odświeżony Audi Q8 e-tron na pewno nie jest modelem, który może stanowić najciekawszą propozycję w segmencie SUV-ów, ale jeśli ktoś szuka dużego, rodzinnego krążownika i niekoniecznie wybiera się w dalekie podróże co drugi weekend, ten model zaoferuje naprawdę mnóstwo przyjemności z jazdy, świetne osiągi i mimo wszystko zadowalający zasięg. Poza tym w odpowiedniej, rozsądnie skomponowanej konfiguracji cena tego kolosa może być niższa od popularnej konkurencji. Średnie zużycie energii w mieście po około 10 km to 24,2 kWh na 100 km.
Średnie zużycie energii po 10 km na drogach podmiejskich to 19,3 kWh na 100 km. I po 10 km drogą ekspresową zużycie energii wyniosło 26,5 kWh na 100 km. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania innych materiałów. Do następnego!